Nazywam się Sławomir Frączek, jestem jednym z pionierów polskiego tatuażu. Od początku lat 90. wraz z innymi popularyzuję zjawisko to w naszym kraju i za granicą. Na co dzień prowadzę i tatuuję w studiu Tattoo.pl w Poznaniu. Rozmawiając o kartridżach i igłach do tatuażu, przede wszystkim biorę pod uwagę zestawy, jakimi się posługuję. Jest dla mnie obojętne ze względu na zdobyte doświadczenie, czy pracuję igłami na drutach, czy gotowymi systemami. Najważniejsze jest narzędzie pod uwagę, biorąc to, jaki wzór wykonuję. W związku z tym, że pochodzę z okresu, kiedy od tatuażysty wymagało się różnej stylistyki pracy, musiałem umiejętnie dobierać te narzędzia. I tak na przykład najważniejszym czynnikiem przy doborze zestawu do pracy dla mnie jest rodzaj tej igły, czy to jest medium taper, czy to jest long taper, dlatego że każda stylistyka wymaga innych narzędzi. Jeśli na przykład wykonuję wzór w stylistyce traditional albo Japanese tattoo, wtedy bardzo chętnie sięgam po igły typu medium taper i wykonuję nimi zarówno kontury, jak i wbijam kolor w skórę. I wówczas takimi ulubionymi zestawami dla mnie, jeśli chodzi o medium taper, są 11 RL-ki medium taper, ewentualnie 7 RL-ki medium taper do linii, do konturów, a wypełniam od 9 do 11 medium taper magnum. A jeśli na przykład wymagało się ode mnie pracy w takiej bardziej realistycznej stylistyce, wtedy najchętniej sięgam, albo wybór był bardzo oczywisty, sięgałem po long tapery na 30, które dają w miarę miękkie przejścia, rzadziej 0,25 i też jeśli chodzi o zestawy, to od piątek RL-ek, jeśli chodzi o linię, do 7 RL-ek. Dają mi możliwość wykonywania bardzo płynnych linii o różnej grubości i do cieniowania od 9 magnum softy do 15 softy. W zależności od samopoczucia, od tego jak dawno używałem kartridży albo igieł, mogę sobie swobodnie dobierać ten zestaw dla siebie, czyli jak zatęsknię za igłami na drutach, to sięgam po igły na drutach, a jak zależy mi na rozmowie z klientem, na ciszy, spokoju, to sobie wtedy bardzo chętnie sięgam po kartridże, bo dają mi takie poczucie, daje mi to możliwość szybkiej wymiany igieł bez sięgania po kolejne maszyny. I nie ma innego powodu, dla których być może poza taką przywiązaniem do tradycji, nie ma innego powodu, dla którego bym musiał faworyzować albo bym chciał faworyzować którykolwiek z tych zestawów. Pod kątem technicznym to, czy używam kartridża, czy igieł na drucie, kompletnie nie zmienia jakości mojej pracy. Daje mi tylko większy komfort zarówno dla mnie, jak i dla klienta, bo nie muszę sięgać po duży zestaw maszyn do pracy, nie muszę wymieniać w trakcie tych igieł, tylko na przykład kartridże bardzo szybko wpinam w rurę bądź w maszynę rotacyjną, jeśli ją akurat używam. Bardzo lubię współpracować z firmą Quadron. Chyba z tego powodu, że znajdują się tam fajni ludzie, z którymi mam fajny kontakt. Pozdrawiam Łukasza i całą ekipę, ale przede wszystkim mają bogatą ofertę i kartridży, i igieł na drucie i rzadko się zdarza, żeby cokolwiek im brakowało. Jeśli chodzi o same igły używane do zestawów kartridży czy do zestawów na drutach,
Są dla mnie odpowiednie, mają fajną twardość i są zawsze ostre. Jak czasami robię testy i sprawdzam pod lupą ich stan, to jeszcze nigdy nie zauważyłem jakichś właśnie ubytków, ewentualnie uszkodzeń mechanicznych. Na pewno bym wybrał druty z tego względu, że te jestem w stanie sobie sam przygotowywać. Jeśli zabraknie gotowych drutów, gotowych zestawów na drutach, to potrafię sobie je przygotować samodzielnie. Pandemia ostatnio pokazała, że może być ograniczony dostęp do sprzętu i tutaj niestety kartridża sobie nie zrobię, igły na drucie w każdym momencie. Ja myślę, że chyba ważne jest to, żeby zwracać uwagę jednak na narzędzie, jakim człowiek się posługuje. Nie przywiązywać się do jednej maszyny, do jednego zestawu igieł, tylko żeby cały czas próbować, szukać. Chociażby na wypadek tego, że jak jedno się skończy, to żebyśmy umieli posługiwać się jakimś innym narzędziem. Bo wielu z nas pracuje, wykonują różne stylistyki, ale jest moment, w którym okazuje się, że efekt końcowy mamy do siebie zbliżony, jak nie taki sam i osiągamy to nawet używając zupełnie innych środków i nie można powiedzieć, że jest jedna metoda, albo jedno narzędzie, albo jedna maszyna, która gwarantuje sukces. Próbując używać różnych maszyn, różnych zestawów igieł, tak najwięcej się uczymy, nawet na tych błędach. Wiemy, co nam pasuje i co najważniejsze, jesteśmy w stanie poznać konkretny efekt uzyskany właśnie przez dany zestaw igieł, ewentualnie przez jakąś maszynę.